Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w Gwatemali i powiem wam tak, przyjechaliśmy trochę na północ i jesteśmy w miejscowości Flores. Flores już jest niedaleko do Belize, a jak Belize to wiadomo, że Karaiby, więc tutaj pogoda jest zupełnie inna niż jak byliśmy w Antigua, tutaj jest odczuwalne te gorąco. Słońce się przebija przez te chmury, jak teraz patrzę, ale odczuwalna temperatura teraz to jest jakieś 30 stopni. Ja mam teraz koszulkę na krótki rękaw, no i odczuwalne jest to, że ja tutaj się pocę. Także podoba nam się ten klimat i jedziemy dalej później do góry, na Karaiby. A na początek przyszedłem coś zjeść tutaj, street food. Pani już nakłada takie małe tortille i za 5 takich tortilli wychodzi 10 quecali, czyli 5 zł. I co ciekawe, tutaj Flores, jest za mną miasto Flores, a przede mną jest wyspa Flores. No i my właśnie mamy hotel na wyspie Flores. I tutaj dookoła jest piękne jezioro. Tutaj są hotele, widać nad samym brzegiem, a ląd jest z tamtej strony. Posmakujemy sobie teraz tych dobroci i za to zapłaciłem 13 zł, 25 quecali. Z takim widokiem na jezioro. Łódki pływają, pewnie jakieś rejsy tutaj robią po tym jeziorze. Pora deszczowa w pełnej krasie w Gwatemali. Z taką różnicą, że w Antigua było już dość zimno jak padało. A tutaj ja nadal bez koszulki chodzę. Marika w pokoju pracuje, ja siedzę tutaj na hamaku, sklejam kolejny film. Nie zapowiada się, że to będzie jakiś duży deszcz, bo nie widzę jakichś mega czarnych chmur. Ale tutaj nigdy nie wiadomo, jak jest pora deszczowa, to czasami jest tak, że pada i to pada cały wieczór, całą noc i aż do rana. Albo właśnie tak, że popada godzinę, półtorej i przechodzi. Widzę, że tutaj my mamy atrakcję koło hotelu. Można sobie poskakać do jeziora, więc tutaj musi być głęboko. Bo jak tutaj jest chodnik, to tutaj był taki deptak pewnie i taki spad. Podejrzewam, że tam 2-3 metry było do jeziora, tak bym obstawiał. Więc no, sporo się podniosło jezioro. Wyszliśmy sobie pozwiedzać trochę tą okolicę i jesteśmy z tej strony, no, gdzie tutaj wylewa to jezioro. To jezioro jest tutaj aż na... O, pan tutaj nas woła na łódkę. To jezioro jest tutaj aż na chodniku i podpytaliśmy pani. Pani nam powiedziała, że ten stan wody tutaj jest już od 2 lat, że tak jest. Są deszcze, trochę niżej, trochę wyżej, ale tak, że tutaj wylało... Tutaj wylało to tak, 2 dni. Tutaj mamy burzę, słychać cały czas. Wygląda na to, że tutaj będzie sporo żab. Oj, słychać. Pora deszczowa. Ta wyspa jest bardzo mała, można ją obejść w 15-20 minut na spokojnie. No jesteśmy już w centrum, taki piękny kościół tutaj jest, a my szukamy jakichś kawiarni, żeby się schować przed tym deszczem, bo już wiatr wieje taki i chmury tam widać z tamtej strony, że to zaraz tutaj nam nieźle zacznie padać. O, zresztą widzieliście jak błysło? Burza. Nam przejście z jednej strony na drugą zajęło 5 minut, tutaj już widzicie drugi brzeg, ale też nam się rozpadało, więc szybko biegniemy do jakiejś kawiarni. Tam widać jakieś wycieczki zorganizowane, można sobie popływać po tym jeziorze i pozwiedzać. Ładnie nam się rozpadało. Tutaj po lewej stronie na środku widać wysepkę. No to zobaczcie, jak ona wygląda w deszczu. Przyszliśmy już do kawiarni i zamówiliśmy sobie cortado i pani waży, żeby była odpowiednia ilość kawy. Siedzimy sobie w takim miejscu na kawie, ale ten deszcz nam nie odpuszcza cały czas. Zobaczcie, jak pada. Tutaj dobrze widać, jak to jezioro się podniosło. Są schodki, które są zakryte całe w wodzie i nawet nie widać tamtego ostatniego. Przeszliśmy prawie dookoła sobie to jezioro, a raczej tą wysepkę i teraz idziemy na ten most. Na tym moście też brałem jedzenie wcześniej. Mamy nowego kumpla i wiecie, co się stało? No opowiedz, Marcin. Ugotowałem jajka, zalałem zimną wodą i tam jeszcze coś zmywałem, więc postawiłem to na podłodze, bo tam nie ma miejsca. A słyszę... Ja mówię, ktoś specjalnie fajnie myślał tutaj o pieskach. Mówię, ciekawe, czego pije, a to co by było, gdyby to była miska, w której my gotujemy jedzenie? Czy dobrze tutaj, bo to takie warunki, wiecie, Dobrze, że te jajka spartańskie są w trochę. skorupkach, to powinno być okej. Piesku, dobra woda była, jeszcze czekasz, tak? No, a od rana za nami chodzi, słuchajcie, to jest fenomen, naprawdę. Był z nami w jednym hotelu i za nami znowu przyszedł z miasta. Nas pieski ogólnie lubią. No. Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w Gwatemali. U nas dzisiaj dzień wyjazdowy. Organizujemy sobie wyjazd do Tikal. Tikal to są takie ruiny Majów, więc będziemy dzisiaj je zwiedzać. Wczoraj jeszcze mieliśmy przeprowadzkę, bo wiecie, jesteśmy ekspertami w przeprowadzce, szukaniu hoteli. Także niedaleko ta przeprowadzka była, ale tak, zadowoleni dzisiaj? Tak. Tak. Zadowolony. Lepszy pokój, lepsze warunki i jeszcze tańszy. Tylko znowu problemy z internetem tutaj i prąd w dzień to co 15 minut wyłączają prąd na 30 sekund i cały czas mryga. No i z internetem wtedy też jest problem. Także jak nie jedno, to drugie. Zawsze jakiś problem. Jesteśmy już w agencji, gdzie zarezerwujemy sobie bilet do Tikal, żeby tam dojechać. Tam na miejscu kupimy już bilety. No i sprawdziliśmy kilka opcji i w sumie będzie tutaj najtaniej i najwygodniej. Jeszcze jedna opcja byłaby może tańsza z miasta, ale tam trzeba by było dojechać tuk-tukiem, więc też byśmy zapłacili ekstra pieniądze, więc bierzemy tutaj za
100 kecali, czyli 50 zł, dojazd do Tikal w dwie strony. I bierzemy jeszcze za 25 kecali, czyli 50 na nas dwie, 25 zł wychodzi za gościa, który nam będzie opowiadał tam. Idziemy jeszcze coś wziąć na drogę do jedzenia, bo będziemy głodni, bo ten tur trwa godzinę jazda w jedną stronę, godzinę w drugą. No i tam będziemy ze 4 godziny, więc... Wrócimy tak koło 17 pewnie. To na Tak, kolację. tutaj Marii. Idziemy, tu jest przejście, żeby dojść tam do drogi drugiej. Ja biorę dla siebie bułkę za 15 kecali, czyli będzie niecałe 8 zł. Będzie bułka z jajkiem, z awokado, z pastą, z fasoli i jeszcze z kurczakiem do tego. Pani już nakroiła jajko, teraz wkroi tutaj pół awokado. Ja awokado lubię, a te awokado tutaj zawsze jest takie miękkie jak masło. Marika zobaczyła moją kanapkę i bierze sobie, o tu jeszcze pan ma tamales, więc Mari bierze taką samą jak ja mam. Jesteśmy już, wchodzimy za dwie. Marika, dałaś już boleto, tak? Jest, dobra, mamy. Mari nie wytrzymała i zjadła już pół bułki, a ja idę w ślad za Mariką. Otwieram sobie też. Ruszamy, będziemy jechać lekko ponad godzinę. Podjechaliśmy już pod bramę Parku Narodowego, która jest tutaj i musimy kupić bilety wstępu. Ja już kupowałem bilety, ale pani mówi, że Marika musi przyjść osobiście, pokazać się, żeby nie było jakichś wałków tutaj, więc wybudziłem Marikę i idziemy z powrotem do kasy. Tutaj Mari. Pani chce cię zobaczyć, widziała już twój paszport, a czyli zdjęcie w moim telefonie. Tak, tutaj. Mamy już bilety i za każdy bilet trzeba zapłacić 150 kecali. Pamiętajcie, kecale na pół, wtedy wychodzą złotówki. Dojechaliśmy już na miejsce. Marika zmieniła swój dres. Dres kod sukienka tym razem. Tak Mari wygląda. Dzisiaj na piramidy będzie wchodzić w takim dresie. Ale mamy teraz 15 minut przerwy. No bo tak to jest z grupami. Czy jak się jedzie z grupami, no to tam jest nasz przewodnik właśnie w tej niebieskiej koszuli i on coś tam wymyślił, że teraz mamy 15 minut przerwy, ale jeszcze nie zaczęliśmy. Tutaj jest taka tablica w restauracji, są rozpisane, no sporo języków jest rozpisanych i jest też polski. Tutaj Polako jest napisane. Witamy w stolicy świata Majów, Tikal. Tylko że tutaj jest z błędem. Jesteśmy przy głównym wejściu do parku Tikal. Nasza grupa wygląda tak. 13 osób. Z przodu idzie przewodnik. No to ja idę z tej strony. Nasz przewodnik teraz tłumaczy po hiszpańsku, po angielsku już powiedział. I tak wygląda te całe miasteczko Tikal. I one zostało odkryte w 1848 roku. Tutaj jest to miasto, co wam pokazywałem. I tutaj jest daleko od tego miasta taka piramida, która została odkryta dopiero w 1990 roku. No, ale tutaj nie będziemy szli, bo nie mamy czasu. Doszliśmy do miejsca, gdzie pan kasuje bilety. Teraz dostaniemy bransoletki na rękę. Jakbyście przyszli sami bez przewodnika, to tutaj można sobie kupić mapę za 25 kecali, czyli niecałe 13 zł. Tak to wygląda. Przeszliśmy już kawałek, ale nie doszliśmy jeszcze do żadnej piramidy. I tak wygląda tutaj mapa, ale tutaj już jest nasza ekipa. Idziemy do środka. Tutaj małpy słychać cały czas, jeszcze też nie widzieliśmy żadnej. Widzieliśmy już kilka zwierzątek, lizarda i co tam jeszcze, Mari, było? Idziemy teraz jakąś taką wąską ścieżką, żeby dojść do tej pierwszej piramidy. Była główna droga, ale z niej zeszliśmy. Nam przewodnik powiedział, że nie idziemy najpierw na główny plac, tylko zaczniemy od innych piramid. Tutaj widać pierwszą piramidę, ale ona jeszcze nie jest jakby odkryta, bo tutaj jest mnóstwo ziemi. Słyszycie te dźwięki? No właśnie, to dżungla, ale z tej piramidy za wiele nie zostało. Tutaj nic nie widać, ale dowiedzieliśmy się, że z tego miejsca no to Majowie wydobywali kamień do budowy swoich piramid. Widzicie tą mrówkę? Ogromna. Jeszcze nie doszliśmy do normalnej całej piramidy. Tutaj jest kolejna jakaś, też nieodbudowana, też w części rozwalona. Teraz dochodzimy do pięknej, dużej piramidy. Zaraz wam pokażę kamerę do góry, jak ona wygląda. Tylko dojdę na środek.
Tam z tamtej strony też jest wejście. Tutaj widać jakieś ogniska palą. Nie wiem dlaczego, może jakieś rytuały. Patrzcie. Tak wygląda ta piramida. Przez to, że są wąskie stopnie tutaj, nie można wchodzić na tą piramidę. Na inne będzie można wchodzić, będziemy wchodzić, a tutaj jest wąsko. No i ponoć ludzie spadali, dlatego zabronili. Zobaczcie, jaka ona duża z tej strony jeszcze, jakie ma poziomy. 57 metrów ma ta piramida. Trochę źle widać z tamtej strony, bo słońce jest z tyłu i tutaj widzę, coś ją remontują, tą piramidę z tej strony. Tutaj chłopaki mają kamień przygotowany, zaprawę. No i widać, że układają. Tutaj jest stary kamień, a tutaj układają nowy. Jak widzicie, szare chmury nad piramidami. My przygotowaliśmy płaszcze, no bo tutaj cały czas kropi. Kropi przystaje, ale coś mi się wydaje, że jak teraz zacznie, to będzie mocno padało. Mamy popołudnie, no i tutaj jest to normalne, że popołudniami jest deszcz. Choć wczoraj był wyjątek i mieliśmy piękny zachód słońca, ale cały Pranie spędziliśmy na praniu i gotowaniu, także nic nie widzieliśmy w sumie. Ale właśnie się rozpadało i wydaje mi się, że będziemy musieli wskoczyć w te płaszczyki. Tutaj mamy już przygotowane. No i ładnie, rozpadało się na dobre. Nie ma wyjścia. Trzeba Trzeba. założyć płaszcze na plecach. I jeszcze mamy parasolkę, bo te płaszcze tak wzięliśmy w razie W, mówimy dziś piękna pogoda, nie przydadzą się. Mój już dziurawy jest. No. I mamy pierwszą piramidę w deszczu. Pada mocno. Nie ma przerwy, idziemy dalej, no bo czas nas goni. Teraz mamy wejść pod górę, ale tak deszcz napadał, że się ślizga ten przewodnik nam. A teraz na czworaka. Nie da rady. Tutaj możemy dostrzec kolejny kompleks piramid, budynków. Tutaj widać jakieś ściany, mury. Z tamtej strony mamy to samo za drzewami. To wygląda jak jakiś taki plac na środku, a dookoła były budynki, więc może jakiś market. I tam też widać no dość spore budynki z takimi dużymi drzwiami, oknami. Tam ludzie się chowają przed deszczem. No pięknie to wygląda. Tutaj widać jeszcze jakieś schody. Tam dalej też jakiś budynek. Dowiedzieliśmy się, że na tym placu grano w piłkę, tak jak w Czeczenicy. W Czeczenicy jest takie dość spore boisko z takimi dziurami i tam oni grali w tą piłę. I pan nam powiedział, że tutaj też jak rozstrzygali swoje spory, na przykład ktoś mówił, że ta ziemia jest moja, ktoś mówi, nie, ta ziemia jest moja. Więc jak chcieli to rozstrzygnąć, no to przychodzili grać tutaj w piłkę i kto wygrał, no to zabierał tą ziemię, a ten, kto przegrał, był poświęcany i go zabijali. Zobaczcie, jakie drzewo można tutaj spotkać z takimi kolcami. Coś jak róża, tylko te kolce są długie, no takie na 10 cm i całe aż do góry. Po drodze mijamy jakiś kolejny kompleks, ale też rozwalony. Tutaj dobrze widać, jak Majowie budowali. Zobaczcie, tutaj jest jedna ściana, a tutaj jest druga. I to jest jakiś starszy budynek i oni budynek albo piramida i oni tego nie niszczyli, tylko nadbudowywali następne i następne. Dlatego te piramidy też tak wyglądają, że idą tak o do góry. Wchodzimy na pierwszą piramidę i ponoć tą piramidę używano do obserwacji astrologicznych. Jesteśmy trochę wyżej niż w połowie. 35 metrów ma ta piramida. Jeszcze kawałek nam zostało. Jeszcze kilka schodków, Mari. Końcówka. Widzicie, jaki piękny widok? Oj, no. Zobaczcie, widzicie? Tutaj widać jedną piramidę dużą, która wystaje. Tam jest kolejna. Tam będziemy jeszcze wchodzić na tamtą dużą. Tutaj niedawno szliśmy. Pięknie to wygląda, piękny widok. Tutaj widać kilka piramid wystających nad koroną drzew. Tutaj po lewej stronie widzicie jest jedna. Tam na środku są kolejne, 2, 3. Tutaj znowu jest czwarta na środku. Spędziliśmy tutaj jakieś 10-15 minut i schodzimy już na dół, bo mamy jeszcze kilka piramid do odwiedzenia. Mari, ostatnio zrobiłaś Akatenango, to takie schody nic dla ciebie, prawda? Trochę zakwasy nadal, to przynajmniej się nogi rozciągną. No ja też jeszcze trochę czuję. Wczoraj było gorzej, dzisiaj już jest lepiej. W całym tym parku można zobaczyć takie znaki, że nie można tutaj dronem latać i my to wiedzieliśmy, więc nawet nie braliśmy drona ze sobą. Dopiero co byliśmy na szczycie tej piramidy, na punkcie widokowym. Widać, tam ludzie sobie robią zdjęcia i tak ta piramida wygląda z dołu. No też spora. Tutaj mamy kolejną piramidę i ta piramida jest jako jedyną piramidą, która wygląda zupełnie inaczej niż te poprzednie. No tak na pierwszy rzut oka to byśmy w ogóle nawet o tym nie wiedzieli, ale pan nam wytłumaczył, że ona jest inaczej zbudowana i inaczej też wygląda, jak się na nią patrzy i to widać, jak już wiemy. I wyobraźcie sobie, że tą piramidę zbudowano tylko dlatego, że mieli połączenie Majowie z innymi miastami w Meksyku. Jak oni tutaj przybyli, no to oni powiedzieli, jakie u nich są i oni dlatego taką zbudowali. Więc ci Majowie, oni tutaj byli już od III-IV wieku, a tą ukończono dopiero w VII. A Marika podziwia. Marikę bardziej interesuje fauna i flora tutaj niż podziwianie tych piramid wszystkich. Piękne te papugi była taka zielona z pomarańczowym, ale takim pomarańczowym kolorem, że przelatywały przez Lecająca złapałem.
patrząc się zsunąłem. Nie, no jest okej. Lekko się podrapałem tylko. Złapałam cię No złapałaś mnie, Mari. Mocno? No, do wyrzucenia. Do wyrzucenia. A wczoraj je prałam ręcznie. Na market dzisiaj pójdziemy, kupimy nowe. Jak nie wywrotka, to deszcz i wywrotka i tak na przemian. Znowu się rozpadało, nawet niezła burza. Dobra, wracam pod parasolkę do Mariki. Pioruny. Pioruny, no właśnie. Jak burza, to co, nie pioruny? No ale taka, no mocno Mocno że wali takie, tutaj. Mocno wali i widać takie jest głośno. No tak głośno to ja nie pamiętam kiedy burzę słyszałam. Idziemy teraz sami, zostawił nas przewodnik w tym miejscu i będziemy wchodzić na, mam nadzieję, największą, tak słyszałem, teraz piramidę. Weszliśmy na tą najwyższą piramidę. Tutaj jeszcze kawałek po schodach można wejść, ale widać, że zamknięte. Z tego co wiemy, tymi pomieszczeniami można było wejść jeszcze na samą górę, aż tam. No ale dla nas to już jest zamknięte. Piękny widok, Mari, prawda? Tak, oj, to jest cudowne. Całą dżunglę widać. Tam niedawno byliśmy i stamtąd był widok na tą piramidę. A teraz tamte 3 piramidy, które widzicie przed nami, no to z innej strony je widać. Wchodzimy jeszcze na górę kilka stopni. Tak. Stąd jest jeszcze lepszy widok. Jeszcze wyżej. 5-6 metrów. Na szczycie piramidy Majów. Zrobiliśmy kilka zdjęć i schodzimy już na dół, bo nas tam nasz przewodnik pogania. Mamy 2 minuty do zejścia. Tutaj widać już sporo ludzi też przyszło. Jesteśmy lekko spóźnieni, ale schodzimy już na dół i teraz będziemy szli na główny plac. Moim zdaniem najlepsze miejsce. Ale widok na te piramidy jest przekozacki. Jeszcze ta para unosząca się do góry. Mamy 15 minut do głównego placu i jakieś 20 minut z tamtego placu do wyjścia. No i już koniec naszej wycieczki. Szybko minęło. Idziemy sobie drogą, a tutaj wystaje nam kolejna piramida 60-metrowa. Tutaj jest ta piramida i co się okazało, że ona jeszcze nie jest odkryta. Ona sobie tylko tam wystaje i wygląda tak, jak wygląda pierwotnie, a tutaj dookoła jest wszystko zarośnięte. I nikt jeszcze tego nie odkrywał tutaj. Tam ona cały czas jest, bo podobno teraz odkrywają inną, a poza tym nie ma pieniędzy i wiecie, bla bla bla, korupcja pewnie niezła taka, że tutaj takie rzeczy już tyle lat, to powinno być tutaj moim zdaniem wszystko dawno odkryte. Tym bardziej, że biorą pieniądze za to, że ludzie tu przychodzą. Jaka wiewiórka na drzewie? Piękna! Idziemy teraz u podnóży tej piramidy i zobaczcie, to jest cała piramida tam do góry. Jakby to odkryć, no to tu pewno sporo kamieni by było, ale jest nieźle zarośnięta teraz. Tutaj macie las, krzaki, a tam jak się dobrze przyjrzycie, to widać kawałek piramidy. Więc tutaj gdzieś pewnie jakieś schody są duże, ale ona jest ogromna. Tam ją widać troszeczkę. I tutaj gdzieś się pewnie schody jakieś zaczynają albo coś, bo widać tutaj jest jakaś ściana tego. No ale mają sporo do odkrycia, bo jak się dobrze przyjrzycie, to tak, tutaj jest ściana, a tutaj jest wszystko zarośnięte drzewami. Jesteśmy na głównym placu i to jest najważniejszy plac i najpiękniejszy, najwięcej tutaj się dzieje. Tu jest mnóstwo budowli dookoła, pięknie to wygląda. Tutaj jest jakby taki bok, tutaj już tą piramidę wam pokazywałem, ona jest z jednej strony. Tutaj też są jakieś kompleksy, zobaczcie, piramidy, świątynie, też jakieś, widać te dachy już są porozwalane. No i tutaj naprzeciwko jest druga, czyli one stoją naprzeciwko siebie, te piramidy. Jesteśmy pod jedną z tych piramid i ja wam pokażę coś jeszcze raz. Pamiętacie, jak mówiłem, że oni nadbudowywali kolejną piramidę na piramidzie? No i tutaj też dosłownie to widać. Pod spodem są schody. Tutaj widzicie, są jedne schody, a oni nadbudowywali drugie. I jakby tutaj oni zostali, to pewnie by było jeszcze trzecie, czwarte, a też nie wiadomo ile jest w środku, bo też mogą być 2-3 w środku, więc tutaj jeszcze mogłoby być kolejne, powiedzmy 1, 2, 3. Gdybyśmy mieli więcej czasu, to można wchodzić tam, bo tam jest kolejny punkt widokowy, ale to jest właśnie minus tego, że przyjechaliśmy z grupą, bo chcieliśmy się trochę dowiedzieć, więc przyjechaliśmy z grupą i przewodnikiem, żeby nam trochę tutaj poopowiadał fajnie, ale to jest minus, że już trzeba iść, bo autobus na nas czeka i nie możemy sobie tutaj zostać dłużej. Normalnie byśmy mieli zdecydowanie więcej czasu, tylko pan tłumaczył po angielsku i po hiszpańsku i no, czekaliśmy w jednym miejscu, tam nie wiem, około 10 minut zawsze, póki on to wszystko powie, a tak, no to powinniśmy mieć tutaj normalnie 45 minut wolnego czasu. Zawsze jest taka opcja, że można sobie tutaj przyjechać i wziąć sobie samemu takiego pana, który będzie wam opowiadał, ale wiadomo, że wychodzi drożej. No i tutaj też można sobie wchodzić i połazić tam po tych ruinach. No ale my niestety już musimy iść, bo jesteśmy już spóźnieni, tylko my tutaj zostaliśmy. Tutaj też są miejsca, gdzie można pochodzić po tym całym kompleksie, no ale odgłosy dżungli. Pięknie, ale przez to, że nie mamy czasu, już nie możemy tego zrobić, więc no, jak tutaj będziecie, to się zastanówcie, czy chcecie tego gościa przyjechać z jakąś wycieczką, no bo dla niektórych będzie mało, dla niektórych dużo, ale jak chcecie zobaczyć wszystko, ten mnie zagłusza. Jak będziecie chcieli zobaczyć wszystko, no to lepiej tutaj przyjechać samemu, bo jest też taka opcja, wziąć sobie jakieś kolektivo tylko, czyli
autobus z Flores i przyjechać tutaj samemu, kupić sobie bilet i bez przewodnika chodzić. Doszliśmy już do miejsca, z którego startowaliśmy, więc gdzieś tutaj jest nasz autobus. Jak tam, szefowa? Trochę jest niedosyt przez to, że nie weszliśmy na tą ostatnią piramidę, że nie mogliśmy pochodzić po tym głównym placu, a to jest główna atrakcja tego, więc Tak. trochę szkoda, bo w ogóle nie mieliśmy na to czasu kompletnie. I weźcie sobie coś na komary, bo tu cały czas komary tną. I przekąski. I przekąski jakieś, ja jestem pocięty, chociaż się pryskaliśmy. O, siedzicie. No właśnie. Widzicie ten czerwony samochód na środku? No to jest, właśnie o tym miałem wam powiedzieć też później, to jest autobus, tam jest moja grupa, więc szybko idę. To jest autobus, który was zawiezie też do Flores i płacicie 50 quecali za jedną stronę. Czyli w jedną stronę jest 50 quecali, 25 zł. To co my zapłaciliśmy 100 w dwie strony, to możecie właśnie przyjechać sobie takim busem i nie musicie się martwić o czas, ile spędzicie sobie w już tym Tikal. Także, Nie wiem. dlaczego nie? Pan mówi, że to już nam przedawniły się o 16 bilety i żebyśmy nie mogli zostać, bo się pytał mnie, co chcemy, czy chcemy dłużej zostać. Ja mówię, że no chcieliśmy wrócić, no że tak. On mówi, ale po co? Ja mówię, no pójść na główny plac i nie wiem, i spędzić tam więcej czasu. Ale wasze bilety już się przedawniły, były tylko ważne do 16. No ale tego i tak nikt nie sprawdzał przecież jakby przy wyjściu. No nie, więc nie wiem. No tak powiedział, tak. mówię. No tak może ustalili, że te bilety są ważne 4 godziny, ale tak jak tutaj nikt tego nie sprawdza, pewnie będziecie 6 i nikt wam nic nie powie. Ale na zachód słońca są droższe bilety o 100 quecali, czyli po 50 zł. I na wschód tak samo były droższe. Dlatego przyjechaliśmy w środku. I tutaj kończy się nasza przygoda z Tikal. Wsiadamy do autobusu i wracamy już do Flores. Wysiedliśmy trochę wcześniej, zrobiliśmy zakupy i jeszcze takie atrakcje po drodze mamy na jeziorze. Co to jest, Mari? Czapla? Czapla. Czapla, wszystko czapla. Co podobne do czapli, to czapla. Poluje na małe rybki. Jeszcze taka mała ciekawostka, tylko nie wiadomo, czy to jest prawda. Jezioro, na którym się znajdujemy, nazywa się Petén Itzá, tak się pisze. I w Meksyku te piramidy, które są najsłynniejsze, to się nazywają Chichén Itzá. Czyli oni podejrzewają, że nazwa się wzięła ta w Meksyku właśnie stąd, że ci ludzie jakby szli bardziej na północ i tam się osiedlili, bo tamte piramidy w Czeczenicy są jakby młodsze od tych, więc może tak i było, że stąd się przesiedlali tam. Idziemy sobie dookoła jeziora i zobaczcie, tutaj siedzi 4 panów i łapią sobie ryby, tylko bez wędek. Żyłka nawinięta, o tutaj w tym przypadku na butelkę, tam kolega ma na jakiś bębenek drugi, no i zobaczcie, co oni tutaj łapią. No. Pan mówi, że to do jedzenia. Te kijanki. Przyszliśmy teraz na dep, tak wokół tego jeziora, wokół tej wyspy podziwiać zachód słońca. No i tam nam się coś zaczyna, Mari. Pali się różowa lampa. Gotowa? Jeszcze nie zdążyliśmy dojść do domu, a już nas deszcz złapał po raz kolejny. Mari, wiesz, że czasami, żeby było dobrze, to trzeba się urobić po łokcie? No, wiem. No właśnie, zaraz się urobię po łokcie. Sracz nam się zapchał, a ja mam tutaj butelkę, no i zaraz będę odpychał. Już nie wspomnę po kim to. No, ja nie wspomnę. Jest napisane, proszę nie wrzucać papierów. Marcin dzisiaj naładował, jeszcze mokrych chusteczek chciał tam naładować. O, Lecimy.